polsku. Słuchajcie, miałem przez jakiś czas lekki, powiedzmy, taki zastój mentalny, jeśli chodzi o nowe projekty. Stwierdziłem, że muszę go przełamać i stwierdziłem, że potrzebuję do tego jakiegoś projektu. Oczywiście niezawodny Marek SP4LF powiedział, że muszę mu pomóc zbudować LNA z filtrem SAF do jego potrzeb na FR4. Ja stwierdziłem, że nie będę się do tego zniżał, żeby robić na FR4. Postanowiłem wypróbować nową usługę w JLC PCB, mianowicie płytki na laminacie Rogers 4350B. Z pomocy zrobiło się to, że zrobiłem wszystko, zaprojektowałem, bo nie przyjąłem jakieś założenia. Marek potrzebował do swojej nowej stacji wzmacniacz na 23 cm. Ja stwierdziłem, że podejmuję wyzwanie, o ile będzie miał mniej niż 0,5 dB, to realizujemy go. Jeśli będzie miał więcej niż 0,5 dB szumów, to niszczę go młotem. I miał 0,5 równo. Nie, 0,4 coś. Okay. This is my new low noise amplifier project. I have some problems with my previous projects, and I need something new. And after this, I realized that my friend Sierra Papa 4, Echo Lima, Foxtrot needs the new amplifier for 23 centimeters, and I make the challenge if new preamplifier has the noise below 0.5 dB, it will be okay. If it has more than 0.5 dB, I will destroy it by hammer. Okay. That's it, huh? This is okay for Polish language speakers who have now my plan. First point, requirements. Second point, methodology of the design low noise amplifiers. Point 3, this is tools which I use. Number 4 is design process, and number 5 is results. This is my requirements. This low noise amplifier for the 23 centimeters with easy accessible components. Next requirement, it was I used to design this amplifier only free of charge tools and easy accessible. Next point about requirements. Single stage element, active element which I use is cheap fend from mini circuits, about 10 PR in Moser, and I use the surface acoustic wave filter for 1.3 gigahertz with band 8 megahertz. And my requirement is noise below 0.5 dB. Max. Okay. Second, methodology of the design of the low noise amplifier. First point in every project, you know, it's requirements for the project.
the second point, this is choose the topology and use it elements. And in next point, we have we need to decide to DC bias point, which is important because in different DC bias we have different noise, different dynamic properties. This is important. And next point, this is requirements for lower noise, and this is design the input system for lower noise. And in the last point is matching, output matching of the system. There are tools which I used to this project. This is all Avago app card, coil 64 or 32. This is tool for project inductors, and the most important input and output matching. I use this online Smith hard tool. Okay. Topology and components, as I said previously, mini circuits 541 plus. This is transistor. Input of the amplifier is high pass filter with a small Q. I don't remember how it's in English. And output of the amplifier, I used something maybe interesting for you, something new, because I use two surface acoustic wave filters and two hybrid couplers to preparing the small reflections out of band of the filters, because filters are narrow band, and I want to widen the reflections for the. And I use hybrid couplers, which give me good matching with bigger band. Użyłem, maybe now for Polish, użyłem w stopniu wyjściowym dwóch filtrów z falą powierzchniową, zamkniętych pomiędzy sprzęgaczami hybrydowymi 90 stopni, aby polepszyć dopasowanie w szerszym paśmie poza pasmem filtrów. Z tego względu, że filtr jako taki to nie zależy, czy to jest z falą bieżącą, przepraszam, filtr SAF z akustyczną falą powierzchniową, czyli to jest filtr LC, poza pasmem przenoszenia powoduje odbicia. I teraz zależało mi na tym, żeby nie wpływało to na stabilność wzmacniacza, i postanowiłem poszerzyć pasmo tego, gdzie jest dobre dopasowanie. Uczyniłem to za pomocą dwóch sprzęgaczy hybrydowych, które wszelkie odbite sygnały poza pasmem po prostu wygaszają w rezystorze 50 ohmów. Bo to spowodowało to, że dopasowanie wyjścia jest bardziej szerokopasmowe, niż bym tylko zastosował pojedynczy filtr. Dodatkowo zwiększa to dopuszczalny poziom sygnału o 3 dB, gdyż sygnał dzieli się na dwa filtry, a filtr SAF ma ograniczony poziom sygnału, w którym nie wprowadza z nich śladu. Okay.
To jest, here we have the schematic diagram. Maybe point by point. Input we have line of 50 ohm. Normal. This is here because I want to connect input components, capacitors with connector, and here is 50 ohms line. And length of this line is not important for transformation, but it's important for PCB design for me. Okay, next point we have here interesting component. This is the diode for USB 3.1. This diode has the capacitance 0.1 picofarad. It is okay to using this diode until maybe 10 gigahertz because at 10 gigahertz this is about 0.11 dB additional attenuation. Tu jest zastosowana dioda zabezpieczająca, używana w liniach do transmisji danych do USB 3.1. I dioda jest o tyle interesująca, że może jakieś tam powiedzmy przepięcia wygaszać, jakieś elektrostatyczne, przy czym jej parametry wpływają w bardzo niewielkim stopniu na właściwości przedwzmacniacza. Ta dioda ma 0,1 pikofarada pojemności i co ciekawe w jej datasheetie jest przebieg tłumienia linii, który rozciąga się do 10 GHz w przypadku diody zabezpieczającej. Także bardzo fajnie. No, problemem są jej wymiary. The problem with this diode is the size. Here this is 0.805 capacitor. Here is the diode. It's very tiny. Okay. Next point, this is the capacitor from the series ITC. Polarization, DC polarization. This is the current mirror unit, which measure the current through this resistor and making the polarization of the transistor to the point when the current is 60 milliamperes. Okay. Next, here we have the line about 86 ohms, and the length of the line is I will show you next step how to prepare the line to the because the input of the transistor is matched to the lowest noise for this transistor. Dopasowanie tranzystora jest głównie za pomocą kondensator, ta cewka i ta linia, i to powoduje to, że tranzystor widzi od strony wejścia impedancję, przy której on jest w stanie powiedzmy najniższe szumy uzyskać. W następnym kroku pokażę, w jaki sposób się to liczy. Output matching of the transistor is realized through this inductor, this line, and this capacitor. I set the input impedance of this like 50 ohms, and when I use the S22 of the transistor, I prepare the matching system. I will show in next steps how to prepare
the design of this matching system. And this is I used small inductors, one in left side, second one in right side, and they are using orthogonal direction, and I have no sprzężenie. Low coupling. Coupling, oh yeah, so no back coupling with this. Okay. Czyli, dobra, jeszcze powiem po prostu, że użyłem nawiniętych samodzielnie cewek policzonych. Jedna była nawinięta w lewą stronę, druga w prawo i umieściłem je ortogonalnie pod kątem 90 stopni. Przewidywałem jeszcze możliwość zastosowania jakiegoś tam ekranu na płyteczce, ale nie sprzęga się, nie ten, więc zostawiłem tak jak jest. Użyty był ten program, co na początku tam pokazywałeś. Tak, Core 64. Jeszcze pokażę. Okay. From the data sheet, I choose the working point voltage between drain and source 3 volts and the drain current 60 milliamperes. Active BIOS with current mirror, and I modified from the this is from example from the application node. Because in the application node they use two transistors not connected with thermal connection. I use two transistors with one box, and this is better solution because when the transistors are in different temperature, it's not working correctly. No, to jest ta informacja o tej modyfikacji. This is the information about this modification. Ale analogowy. Yes, and about the importance of the thermal symmetry of in the sea, for example, in the current mirror. It's a very interesting YouTube channel from Dr. Alexander Wirth from Warsaw Polytechnic. And, it's very interesting, but only in Polish. Okay, this is next step in the design of this low noise amplifier. I have the data from datasheet. It's only for 1 and 1.9 gigahertz. This is the minimal noise factor. Minimal noise factor. This is the resistance. Yes, this is the gamma for the minimal noise factor. And I use the software AppCat to interpolate this value for frequency which interesting me. Dane szumowe w datasheetie tranzystora zastosowanego nie pokrywały częstotliwości 1296. Były tylko dla 1 GHz i dla 1,9. Użyłem oprogramowania AppCat do interpolacji tej wartości i przede wszystkim, żeby znaleźć wartość współczynnika gamma, współczynnika odbicia, który na tej częstotliwości pozwoli nam dopasować wejście do tej wartości. This is from Avago AppCat. I will show in next step.
in everything S parameters part, when we load the S parameters, we need to identify gamma opt. This is a point on Smith chart in which the transistor look at the input with the best impedance, which give us the smallest value of the noise. Here is the upcut. This is free tool. You need first choose the everything as parameters, then load the as parameters with DC point, which we use. I use 3 volts and 60 milliamperes, and because the S parameters changing with different DC bias. And after this, I use here Smith chart. I designed this only for one frequency. This is 1296 megahertz. 1 point. Load the S parameters, and after this I choose gamma opt, and we have gamma opt here in the Smith chart. I use the cursor to read this value here. This is impedance for gamma opt. Użyłem oprogramowania upcut do zidentyfikowania punktu, w którym tranzystor wejściowy będzie widział optymalny współczynnik odbicia, powiedzmy patrząc w stronę wejścia. Tranzystor przez bramkę, jakby tak sobie tak wyobrazić, patrząc w stronę wejścia, będzie widział obwód, który będzie miał taką impedancję. I do tej impedancji będę po prostu projektował obwód wejściowy w ten sposób, żeby